Kiedy myślimy o Titanicu, przed oczami mamy przede wszystkim jego tragiczną historię. Luksusowy statek, reklamowany jako niezatapialny, zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Ale zanim doszło do katastrofy, zanim pasażerowie znaleźli się w lodowatej wodzie Atlantyku, zjedli kolację, która stała się legendą nie tylko dlatego, że był to ostatni posiłek. Była symbolem epoki i różnic społecznych. White Star Line, właściciel Titanica, była jedną z najpotężniejszych linii transatlantyckich. Słynęła z luksusu, a nie szybkości. Titanic miał zapewnić maksymalny komfort 3 klasom pasażerów. Pierwsza klasa to arystokracja i milionerzy. Druga, klasa średnia, lekarze, nauczyciele, urzędnicy. Trzecia, głównie emigranci marzący o lepszym życiu w Ameryce. Ostatnia kolacja 14 kwietnia 1912 roku była serwowana w różnych godzinach w zależności od klasy. Trzecia klasa jadła najwcześniej, około 17:30. Druga klasa zaczynała posiłek nieco później, a pierwsza klasa najpóźniej, nawet po 19:00. Dlaczego? W pierwszej klasie kolacja była częścią rytuału towarzyskiego, ze srebrnymi sztućcami, winem i muzycznym akompaniamentem. W trzeciej klasie natomiast chodziło o funkcjonalność i porządek. W tym odcinku opowiem o daniach z ostatniej kolacji na Titanicu. Opisy potraw podaję po polsku, żeby były bardziej zrozumiałe, a oryginalne, angielskie lub francuskie nazwy zobaczysz na ekranie i znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam. Menu pierwszej klasy było imponujące. To prawdziwa parada kuchni francuskiej. Kolacja była podzielona na etapy, zgodnie z tradycją serwisu à la Russe, czyli eleganckiego stylu podawania potraw w kolejności, a nie wszystkich naraz. Pasażerowie niekoniecznie jedli wszystko. Mogli wybierać z bogatego menu, ale dania były serwowane w określonej sekwencji. Menu w pierwszej klasie składało się z następujących dań i przypominało bardziej bankiet niż zwykłą kolację. Przystawki, np. oliwki, rzodkiewki, anchois. Ostrygi, podawane na lodzie, surowe z cytryną. Klarowna zupa z bulionu wołowego z dodatkiem selera i trufli. Kremowa zupa jęczmienna. Delikatny gotowany łosoś z puszystym sosem muslin, podany z ogórkiem. Małe steki z delikatnej części polędwicy wołowej z pieczonymi ziemniakami. Delikatne kawałki kurczaka duszone z cebulą, winem i ziołami w stylu kuchni francuskiej z Lyonu. Miękka cukinia faszerowana nadzieniem warzywnym, zapiekana do złocistej skórki. Soczyste mięso jagnięce podane z orzeźwiającym sosem z mięty. Pieczona kaczka o chrupiącej skórce, serwowana z lekko słodkim musem jabłkowym. Soczysta, pieczona wołowina podawana zwykle na półkrwisto jako danie główne. Ziemniaki chateau to małe ziemniaki obrane do owalnego kształtu, podsmażane i pieczone w maśle. Delikatnie gotowany groszek, często podawany jako lekki dodatek do mięsa. Gotowana marchewka w delikatnym sosie śmietanowym, lekko słodkawa. Ryż gotowany. Prosty, lekki dodatek do mięs lub sosów, neutralny w smaku. Ziemniaki parmentiera, czyli pokrojone w kostkę ziemniaki podsmażane z masłem i ziołami. Oraz młode ziemniaki gotowane w mundurkach. Orzeźwiająca granita z cytryny i rumu, podawana między daniami dla oczyszczenia podniebienia. Kolejne danie może dziś zaskakiwać. Pieczony młody gołąb. Na Titanicu był to elegancki, klasyczny wybór dla pasażerów pierwszej klasy. Dziś mięso gołębia jest rzadko spotykane, ale kiedyś uchodziło za przysmak serwowany na stołach arystokracji. Choć w wielu krajach takie dania zniknęły z codziennego menu, wciąż mają swoje miejsce w kuchni francuskiej, chińskiej czy marokańskiej. Na talerzu towarzyszyła mu rukiew wodna, roślina o lekko pieprznym smaku, przypominająca rzeżuchę, ale rosnąca dziko w strumieniach i źródłach. Ugotowane na półtwardo zielone szparagi, serwowane na zimno z lekkim ziołowym sosem vinaigrette na bazie oliwy i octu winnego. Foie gras, czyli kremowy pasztet z gęsich wątróbek, podawany z chrupiącymi krakersami jako elegancka przystawka. Chrupiący i orzeźwiający seler naciowy podawany jako przekąska lub oczyszczający dodatek do dań głównych. Waldorf pudding, kremowy deser waniliowy z winogronem bezpestkowym, pokrojonym w kostkę jabłkiem z nutą gałki muszkatołowej, inspirowany klasyczną sałatką Waldorf. Brzoskwinie w delikatnej galaretce z dodatkiem likieru.
klasyczne francuskie eklerki czekoladowe i waniliowe, lody francuskie, kremowe i gęste, przygotowane na bazie żółtek i śmietanki, znane z wyjątkowej aksamitności i intensywnego smaku. Do posiłku podawano wykwintne wina, natomiast wodę podawano rzadko. W drugiej klasie kolacja była skromniejsza niż w pierwszej, ale nadal elegancka i starannie zaplanowana. W menu znalazły się następujące dania. Przejrzysty bulion z dodatkiem drobnych perełek tapioki, dorsz zapiekany podawany z wyrazistym sosem o ostrym smaku, potrawa z kurczaka w aromatycznym, korzennym sosie curry, serwowana z ryżem, delikatna jagnięcina podawana z orzeźwiającym sosem z mięty, soczysty pieczony indyk z tradycyjnym słodko-kwaśnym sosem żurawinowym, gotowany groszek, lekki i delikatny dodatek do dań mięsnych, gładkie puree z rzepy, lekko słodkawe i kremowe. Tutaj też klasyczny dodatek, jakim jest neutralny gotowany ryż. Połączenie ziemniaków miękkich, gotowanych oraz chrupiących pieczonych. Ciężki, aromatyczny pudding z suszonymi śliwkami i korzennymi przyprawami. Tradycyjny brytyjski deser. Delikatna, słodka galaretka przygotowana na bazie czerwonego wina, lekko owocowa i orzeźwiająca. Słodkie ciasteczka z wiórkami kokosowymi, lekkie i chrupiące. Kremowe lody o intensywnym smaku, popularne w ówczesnej kuchni amerykańskiej. Mieszanka orzechów jako przekąska lub dodatek do deserów. Sezonowe owoce podawane jako lekki i orzeźwiający finał posiłku. Zestaw różnorodnych serów oraz kruche herbatniki. Podawano też herbatę, kawę i wodę. Alkoholu oficjalnie nie serwowano, ale można było zamawiać napoje alkoholowe w palarni. Na Titanicu w trzeciej klasie nie było formalnej kolacji w stylu pierwszej czy drugiej klasy. Zamiast tego serwowano tea, czyli podwieczorek podawany wczesnym wieczorem, oraz supper, późniejszy, bardziej obfity posiłek przed snem. Tea był to lekki posiłek składający się z wędlin na zimno, serów oraz marynowanych warzyw, podawanych ze świeżym pieczywem i masłem. Do tego deser w postaci duszonych fig z ryżem. Słodka, prosta potrawa, będąca miłym uzupełnieniem posiłku. Całość popijano oczywiście herbatą, która była podstawą tego posiłku i dawała poczucie ciepła i komfortu. Supper to późniejszy, skromniejszy posiłek, głównie w formie kleiku, czyli lekkiego, łatwostrawnego dania zbożowego, które często podawano chorym lub osobom starszym. Do tego podawano herbatniki kabinowe, twarde, suche krakersy, które swą nazwę zawdzięczają temu, że dobrze przechowywały się na długich rejsach, oraz odrobinę sera, który był dodatkowym źródłem białka i kalorii. Supper miał zaspokoić głód przed snem, ale był raczej prosty i funkcjonalny. Pasażerowie trzeciej klasy mieli dostęp do piwa i do ale, tradycyjnego angielskiego trunku, zwykle o bardziej wyrazistym smaku niż typowe piwo. Dlaczego ta kolacja stała się legendarną? Ostatnia kolacja na Titanicu to nie tylko posiłek. To moment w historii, który zatrzymał się w miejscu. Symbol niesprawiedliwości społecznych, luksusu, który nie zapewnił ratunku, oraz zwyczajnych ludzi, którzy marzyli o nowym początku. Kolacja miała miejsce na kilka godzin przed uderzeniem w górę lodową. Noc była spokojna i pogodna. Nikt nie przypuszczał, że to ostatni wspólny posiłek. Zanim jednak zakończymy tę kulinarną podróż po pokładzie Titanica, mam dla Ciebie kilka ciekawostek, które pokazują, jak wyjątkowe i zaskakujące było jedzenie na tym legendarnym statku. Menu służyło również jako pocztówka, którą można było wysłać rodzinie. W kuchni pracowało ponad 100 osób. W samej kuchni pierwszej klasy było ich ponad 60. Titanic miał ponad 13 000 sztuk naczyń i sreber tylko dla pierwszej klasy. Kuchnia Titanica mogła przygotowywać posiłki koszerne i miała specjalne menu dla pasażerów chorych na cukrzycę. Po uwzględnieniu inflacji koszt kolacji w pierwszej klasie na Titanicu wyniósłby dziś około 600 do 750 zł na osobę. Kaloryczność posiłków w pierwszej klasie sięgała nawet 4000 kilokalorii dziennie, w trzeciej klasie było to około 2500. Na całym świecie organizowane są kolacje inspirowane ostatnim posiłkiem na pokładzie Titanica. Wydarzenia te mają charakter rekonstrukcji historycznych i często odbywają się w eleganckich lokalizacjach. Z menu odtworzonym na podstawie oryginalnych kart dań z 1912 roku. Jeśli ten film Ci się spodobał, zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz,
Którego z dań spróbowałabyś najchętniej? Zachęcam też do obejrzenia moich poprzednich filmów o zdrowym odżywianiu. Do zobaczenia!